Co ja najlepszego robię w swoim życiu i co poszło nie tak? Dawaj, dawaj, certyfikat z Urbexu masz. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Za nami znajduje się pewien tajemniczy obiekt. Potocznie zwany zapasowym schronem miasta Poznania. Ale kogo, do czego on służył, czy był prezydenta? O tym się przekonamy, przed nami kolejna tajemnica. Zaczynamy. Dzisiaj jest z nami Błażej z kanału History Hunters, człowiek, którego możecie już kojarzyć z naszych poprzednich odcinków. Cześć, cześć. Osoba o bardzo dużej wiedzy, jeżeli chodzi o tutaj opuszczone miejsca wokół Poznania. Zanim wejdziemy do środka, ja bym się jeszcze tu chwilkę po terenie, co nie? Chodź. No to chodźmy. I jedna mała rzecz, z racji, że to miał być schron obrony prezydenta, a to wygląda na transzeję, więc to jedno z drugim się trochę rozjeżdża w tym momencie. Przypuszczamy możliwe, że to był schron przywództwa, schron partii, czy czegokolwiek z lat 50., 60. No właśnie sytuacja jest na tyle ciekawa i miejsce, że sam Błażej nie wie, co to jest. Dlatego on rzadko kiedy ten wie, oto człowiek. Jedną rzecz zauważyłem, mianowicie są takie otwory. Na nie trzeba uważać. Źle postawicie nogę, to żegnajcie gołębie. Czuć powiew takiego smaru i wilgoci, syfu. Czyli już mogę być pewien, że to jest... Zobaczcie, tylko zapalę lampę. Że to ma połączenie z tym schronem tam na dole. O, dokładnie, ale drabinka jest wycięta. Dlatego musimy wejść po ludzku drzwiami. Ale jeszcze jedna rzecz. Tylko teraz uwaga, zgaszę lampę. Zobaczcie tutaj. To są właśnie czerpnie powietrza. Jest ich bardzo dużo. Co jakiś czas pojawiają się też takie studzienki. Duży jest ten schron. Dobra, wracamy do chłopaków, widzimy się już na dole. Ładujmy się. Ej, słuchajcie, pierwsza wiadomość. Mamy gazoszczelne drzwi, jest jeszcze uszczelka. Rygiel... O kurde. W większości takich miejsc chyba musiał. O, ty, nie ruszaj. Pewnie się zostały. Patrz, rygiel jest, ale pod napięciem. Złapałem, za to jest naklejka pod napięciem. Kolejna sprawa. Szybka zbita. A co to jest? W razie pożaru zbić szybę, nacisnąć guzik. Już ktoś zbił? Guzik też wcisnął. To jest taki guzik, że go naciśniecie, to jest tak. Raz subskrypcja, 2 dzwoneczek, 3 Instagram. A 4 książki. Temat przewijający się w każdym stronie, zawiesia do kabli. Chociaż tutaj jeszcze się zostały rury. One są metalowe. Droga ewakuacyjna, czyli my tak naprawdę wchodzimy myślnym wejściem ewakuacyjnym, nie głównym. I zobacz jeszcze jedną rzecz. No właśnie sama rampa, co jest bardzo dziwne właśnie w takich obiektach, że tutaj mogły samochody wcześniej wjeżdżać. To jest szeroki w ogóle korytarz. Tu może nie wjeżdżały samochody. No tutaj do środka nie, ale postawić, zgadza się. I możesz mieć rację, że to miejsce dlatego jest tak szerokie, ponieważ musiała być właśnie przeprowadzona w razie wypadku szybka ewakuacja. Tam samochody stały i można było stąd szybko uciekać. I jeszcze jedna rzecz, zobacz. Kolejne są zamki. Tu były kolejne takie drzwi, te co widzieliśmy wcześniej. Na bank była dookoła gazoszczelna uszczelka. I właśnie po tym możemy wnioskować, że był to schron, który mógł zapewnić przetrwanie ludziom. Ponieważ po co robić gazoszczelny, jeżeli tu by była jakaś, wiesz, maszynownia. Zgadza się. To są szafki typowo właśnie jakby wymiana na służbę była, że jeden żołnierz przychodził, zostawiał swoje rzeczy i się wymieniał z następnym. Kolejne drzwi, które były gazoszczelne, a za chwilę ciekawostka, jak będziemy kawałek dalej, zobaczysz coś fajnego. Naprawdę fajnego. Widać, że złomierze działają, ale tutaj przynajmniej ten wywiesznik wentylacyjny jeszcze cały czas. Zobacz, w tym miejscu tutaj na 100%, jak są te 4 rygle, to się zdejmowało i ze środka wysyłało się wkład filtracyjny. Tylko Właśnie, dziwne są te drzwi. wiesz, to są potężne drzwi, które miały coś chronić, a to jest pomieszczenie metr na metr. I tu nawet nie widać, żeby jakieś półki były. Nie widać półki, stary, nie widać tu okablowania. Jedyne co widać okablowanie od lampy jakiejś, która była kiedyś. Wiesz, Te nie działają, to następne będą działać. powiem ci, że na chłopski rozum to wygląda izolatka? Magazyn broni? Magazyn broni. Zdecydowanie. Tylko magazyn broni to by się nawet zgadzało, drewniane półki. Tylko wiesz, drewniane półki mógłby ktoś wynieść. Dlatego nie ma śladów na ścianie. Ewentualnie skład amunicji po prostu. To mogło w drewnianych skrzyniach wszystko stać. Tak jest. I oznaczenie jeszcze się zachowało, numer 13.
masz drogę ewakuacyjną, szybko brali giwery i uciekali na zewnątrz. I to by miało sens. A tu? Nie, to jeszcze jeden poziom miało? Nie, to jest chyba hydraulika. Do góry, wywiew, nie. Zobacz, tu jest, nie wiem jak tu jest głęboko, ale wątpię, że był jeszcze jeden poziom. Zaglądamy? No, Będą filtry? Czekaj. czekaj, cofnij się. Powiem wam szczerze, że nie zaglądałem do środka, dopiero dzisiaj zauważyłem, że tam jest taka klapa. No to możecie pierwszy raz zobaczyć szyb wentylacyjny od środka. O, I farba jest w opakowaniu po ogórkach. Zobacz, tam jest jakiś wiatraczek, to się... Jeszcze widać, że ten szyb wentylacyjny tam na lewo odbijał, w tamtą stronę gdzieś dalej. A tu jest jakaś wata szklana. A zaczęło śmierdzić, jak to otworzyłeś. W myśl zasady zostawiamy wszystko tak, jak zastaliśmy, zamknięty włas. Nie było łatwo, ale się udało. Zapraszamy do dalszej części kompleksu. Proszę, śmiało. Się go. O, jakie to duże jest, ty! Fajnie. Ale zobaczcie, akcja złomiarz, już te wszystkie kable są wycinane. Tylko nie wiem, czy to były kable łącznościowe, czy... Nie, to jest oplot, co nie? Tutaj połączyć. Ale i tak nie jest to aż tak źle jak w innych miejscach. No pierwszy raz w ogóle kable można go zobaczyć. To jest na pewno jakieś pomieszczenie na agregaty. Tu stał silnik na 100%, to jest tak jak w tym stronie, co byliśmy. Jak wszędzie właśnie. Tak, tu miałeś silniki, Tutaj miałeś jeszcze kiedyś miejsca. tu były prawdopodobnie to był benzyny, a tu mógł być dopływ powietrza. Benzyny? Tak, bo zobacz, tędy też mogło, albo tędy mogła być. Wydaje mi się, że to Bo lepiej tu się jest bardziej ta dało. rura, widzisz? No. W ten sposób, tak mi się wydaje. A tutaj było To może dopływ powietrza, a to mógł być wyciąg powietrza. Czyli to na pewno było coś z powietrzem, bo zobaczcie, że jest taka kratka wentylacyjna. Natomiast tutaj za tobą jeszcze jest jedna rzecz, patrz. 1, 2, 3, czyli mogą być 3 agregaty, co nie? Jest miejsce na 3. Raz, mogę tu 2 stać. Tutaj mogło być po drugiej stronie. To w ogóle pewnie było tutaj, wiesz? Na tym podwyższeniu, tylko to zostało zdjęte na bok. Tak, tak, dobrze mówisz. Rzeczywiście już się komuś lampki przydały. Zbiorniki z wodą, filtracja wody. A, i to z rozbitego zbiornika jest, tak? Bo jest co, widziałem te zbiorniki z daleka, ale myślałem, że to normalne te filtry węglowe są. A rzeczywiście to od wody jest. O, kombinat Warszawa, jeszcze kawałek tabliczki widać. Z lat 70., 1970, ale jest reszta tabliczki urwana. Tutaj ten żwir, najprostsza metoda. No tak, piasek wszystko wchłonie. Dokładnie, filtrował wodę i... Można powiedzieć, że te wody głębinowe prawie. Dokładnie, no znaczy tu jest studnia głębinowa w ogóle, no. Schron wygląda na to, że był samowystarczalny pod względem wody. Gdzieś ta rura idzie w głąb i pobiera wodę. No powiem Ci, że pomijając, wiesz, te wszystkie śmieci, które tam leżą, to woda sama z siebie była czysta, ta głębinowa, tylko po prostu, wiesz, kupa złomu tam leży. Dokładnie. Schron wydaje się samowystarczalny, tylko pytanie, na ile osób było w stanie tutaj... Teraz pytanie, czy to jest od zbiornika z paliwem? Tu mamy pozostałość po jakiejś pompie, filtrze. Wiesz co? Ja nie wiem, czy tam po prostu nie był zbiornik, a to nie była, wiesz, jakaś pompa, która, wiesz... Tu może być nawet to. Tu, jak cały czas widzicie takie dziury po całej długości, to jest do kabli. Podłoga techniczna. O! A tu jest główny system filtrów. Filtrów Według mnie. powietrza, no Tak. na pewno. Czyli zobacz, przechodziliśmy, były transformatory, były akumulatory, były silniki, była woda, teraz jest powietrze. Teraz jest powietrze. Czyli już mamy 3 rzeczy, najważniejsze jest dla ludzi zapewnione. No tak, zgadza się. Właśnie ten tunel to jest ewakuacyjny, czy coś przechodziło tam? Raczej ciekawe. ewakuacyjny. Tutaj? Polecałbym wam wejść i sprawdzić i iść w prawą stronę. Oczywiście Łukasz, Gimli, Welbrodaty, Więc potrzymaj. do dziury. Sami skazani na zagładę świata, nie poddajemy się. Skazani na Shawshank, tylko nie ma pewnej brei pod nogami przynajmniej. No nie? cyk, drabinka na górę jest. Ja nie wiem, czy do jakiegoś szybu wentylacyjnego nie wejdziemy zaraz. O kurde. Co? To jest
Bez kitu jakiś szyb wentylacyjny, tylko tam dalej się czołgać trzeba. Zobaczcie, przeczołgaliśmy się do takiego pomieszczenia. Metr na metr. Pójdę jak żabka, bo jest trochę zalane, o ile mi kolana nie wybuchną po drodze. Nie, no nie jest najgorzej chyba. Oprócz tego, że przejście to będzie równało się połamane kolana, ból egzystencjonalny przez miesiąc. Dobrze sobie radzisz, tak. Tak to jest, jak się nie ma spodni na zmianę. Spodnie są, ale szkoda. Jezus Maria. Ja mam nadzieję, że tam coś będzie na końcu, a nie dojdę do ściany. A wydaje mi się, że tak będzie. Miejmy nadzieję, że... Wiesz co, wydaje mi się, że to prowadzi do jakiegoś wyjścia ewakuacyjnego, jakiegoś grzybka, ewentualnie bursztynowej komnaty. Powiem ci, że jeżeli jest tam wyjście ewakuacyjne, No. to ja wyjdę tamtędy i wrócę normalną drogą. Do czego mógł służyć ten schron? Z jednej strony nie znaleźliśmy jeszcze żadnych pomieszczeń sanitarnych, żadnych pokojów sztabowych czy coś takiego. Jakiś magazyn broni, czyli ludzie musieli być system wentylacji wody i system prądu, znaczy, jak tak bym to nazwał, no, tą całą centralę, która była tamtą siłownią. Mam nadzieję, że im dalej pójdziemy, tym rozwiążemy więcej zagadek. Na chwilę obecną, słuchajcie, łapki w górę dla chłopaków, bo już ich prawie w ogóle nie słychać, żeby dali radę. Dawaj, dawaj, certyfikat z urbexu masz. Co ja najlepszego robię w swoim życiu i co poszło nie tak? Wszystko do... Zrobiłem ci fotkę na Instagrama, ale chyba nie chcesz pozować teraz. Możesz robić. Nicek. Urbex History, podłoga oficjal. Dawaj, dawaj, prawie styk przepłynąłeś. O, już odważnie, na czworaka. A teraz, drodzy widzowie, napiszcie w komentarzu, jak wy odpoczywacie w weekendowe poranki, bo my na przykład chillujemy sobie w opuszczonym szybie wentylacyjnym w starym schronie. To przejście wymagało ode mnie tyle siły, co przebiegnięcie kilometra. Nie czuję nóg. Żobieg całkiem spoko, do końca jeszcze nie miałem czasu troszkę więcej, żeby się zagłębić w ten temat. A propos przeznaczenia, ale no widać, że był samowystarczalny, więc no jest ciekawostka i temat do poszperania w Google. Jeżeli się czegoś dowiecie, zostawiacie komentarz, będziemy czytać i będziemy mogli sprawdzić, czy się dużo pomyliliśmy. Dobra, to nie jest blacha, tu się nic nie stanie. Ten koło ciebie pająk jest wielkości mojej głowy. Ja pierniczę. No nie no. Powiem wam, że chyba bardziej niż tych nawiedzonych to ja nie lubię pająków. A nawiedzone pająki? No to już w ogóle. Powiem ci, wyjście jest, No. ale nie ma drabiny, więc musimy zawracać. Naprawdę? O. To ja zostaję. Chyba, że masz jakiś patent, jak się spiąć 2 metry po gołej ścianie. A nie możesz tak... Coś to kombinuj. Czyli co? Przeszliśmy kawał drogi po to, żeby zawrócić. Jak Bruce Willis w Szkolnej Pułapce, tylko on nie zawracał. A my musimy. Trzymaj. I na kaczuchę znowu zaraz. To idź. Nice. Dobra. To magia kina. My wyłączamy kamerę i widzimy się z Kubą na górze. O kurde, tak to wymyślił. A teraz może zabrać kamerę, bo chciałbym wyjść. O, jak ładnie wyglądacie, dwa misie. Zrobić wam zdjęcie? Co za przejście. Dobrze, że nic ci nie wypadło. No i wyszli. Grotołazy. Zmęczeni. Ledwo co przetrwali. Ale następna część zagadki przed nami. Chodźmy, chodźcie razem z nami. Ty, ale co to jest za pomieszczenie? Wiesz co? Mi się wydaje, że ono jest specjalnie wygłuszone, Właśnie. albo jest wykonane z jakiejś żaroodpornej cegły. Że to było coś żaroodpornego, to w ogóle wygląda jak jakiś piecyk kominek, jakby tu kiedyś coś było. Nie, zobacz, tu jest cegła, która jest zrobiona na całym tym schronie. Jest dodatkowa warstwa położona właśnie tej. I to wygląda jak w piecach właśnie, jakby to było żaroodporne. Właśnie też mi się wydaje, że to jest coś... Albo jakaś centrala, co Ja nie? tu myślisz, że tutaj na przykład jakaś szyba nie była?
Najwyżej tutaj coś mogli testować? Na pewno była tu Mogła szyba to być założona. jakaś centrala właśnie telekomunikacyjna, która mogła jakieś, nie wiem, albo promieniowanie, albo dużą temperaturę wydzielać i izolowała od reszty schronu. Tak samo tu masz jeszcze coś, wystaje jakieś przyrządy. A nie, dobra, muszę ustawić wajchy. I zobacz, że tutaj masz znowu takie pomieszczenie jak tam. No, tylko o wiele większe. I to jest główne pomieszczenie tego schronu. To właśnie mogło być wypuszczone. Przynajmniej było. Tu był podwieszany sufit i gdzieś wcześniej leżała na ziemi taka biała, taki biały kawałek pod sufitki, który wskazuje na to, że to prawdopodobnie było dźwiękoszczelne. Zobacz, 28.04, tylko prześwietlasz, 76. Praca wykonana w czynie społecznym. No. Więc to mogła być jakaś, wiesz, agenda. No, to na pewno było. No, Trzeba gdzieś wejść. to 2 oddechy możemy iść. Albo... Możemy. Albo teraz dwie następne osoby nie widzą. Nie ma problemu, mówisz masz. To jest wiekopomna chwila. Kubuś Puchatek. Cwaniaczki. Dla Eli. Od śmiechujki te. I teraz powinno się i proszę. na dole. I doszedłem. Co jest u góry? Nie ma nic, sufit jest u góry. Ścieżka emeryta. Tu wystawały jakieś kable. Wygląda to trochę jak od jakiegoś dużego napięcia, jakiejś siłowni. Muszę się pospieszyć, bo chcę mnie zamurować. Nie! A, widzisz, magią to zrobiłem. 5 zł za opłatę. Aż się cegła ześmiała. Jest nas trzech, jest demokracja. Niech każdy z nas powie, co uważa, że to było. Moim zdaniem to był jakiś punkt łączności. To, tak jak Konrad wcześniej powiedział, ludzie się zmieniali, przychodzili na zmianę i to był komunikacyjny, szyfracyjny, coś na pewno związane z komunikacją. Fajny punkt łączności, tylko że jeszcze jakieś anteny by się przydały na górze czy coś. No dobra, ale co jest twoim zdaniem tutaj? No tak, też tak sądzę. Tak? Ja uważam, że jest tutaj połączona jakaś łączność razem z transformatorownią, ponieważ tutaj w okolicy też są inne jednostki wojskowe. Kiedyś to mogło tworzyć jako punkt rezerwowy transformatora i kawałek i sztab łączności. No nie sztab, ale... A wy napiszcie w komentarzu, co uważacie. Jeśli wiecie, Dokładnie. a tutaj mamy drogę ewakuacyjną, którą wyjdziemy. I tutaj kończy się nasza wyprawa po jednym z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie. Mam nadzieję, że udało nam się rozwikłać jego sekret. Ja się prawie zabiłem, a więcej takich sekretów jest w naszej książce. Wchodzimy tam, gdzie nie wolno. Żegnamy się w imieniu swoim i Błażeja, który gdzieś zniknął. Gdzieś zabrzmiał. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.